Hej, witam Was na kanale Migrzyczek Hardscape, z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku poruszę temat cyrkulacji w naszym Reeferze 170. Jest to szalenie ważny temat, zakładając, że mój zestaw jest składany pod kątem zapewnienia jak najlepszych warunków dla korali SPS. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować firmie Sicze oraz polskiemu dystrybuutorowi produktów Sicze, sklepowi Zoofocus z Warszawy, którzy postanowili wesprzeć mój projekt najwyższej klasy sprzętem, jakim jest pompa cyrkulacyjna Sicze Xtreme SDC. Włoska jakość i liczne funkcje niespotykane dotąd w innych pompach cyrkulacyjnych. Naprawdę konkretny sprzęt, który mam nadzieję zaspokoi wysokie wymagania korali SPS. A teraz zapraszam Was na unboxing pompy i prezentację jej funkcji. Tak prezentuje się opakowanie naszej pompy Sicze Xtreme SDC. Design opakowania, jak przystało na Włochów, jest po prostu ładny, elegancki, ale co tak naprawdę wyróżnia tą pompę nad inne pompy konkurencji? Przede wszystkim jest to kontrola bezprzewodowa przez Wi-Fi przy użyciu aplikacji na naszego smartfona lub kontrola bezpośrednio z dotykowego kontrolera. Firma Sicze daje gwarancję aż 5 lat na tą pompę, 3 lata przy okazaniu paragonu i dodatkowe 2 lata po zarejestrowaniu produktu na ich stronie internetowej. 5 lat gwarancji to już jest coś, także to mówi samo za siebie, jak solidny musi być ten sprzęt. Funkcje pompy, które tak naprawdę mnie zainteresowały i zadecydowały o wyborze takiej, a nie innej pompy, są dopiero przed nami i są one następujące. Po pierwsze, jest to stały pomiar temperatury w naszym zbiorniku. Jest wyświetlany on na aplikacji na naszym telefonie. Dodatkowo nasza pompa jest w stanie wysyłać powiadomienia na nasz telefon za pośrednictwem chmury, czyli w każdym miejscu na świecie, w którym mamy dostęp do internetu, jesteśmy w stanie odbierać powiadomienia od naszej pompy o zaistniałych sytuacjach. Czyli w przypadku przekroczenia temperatury dostajemy odpowiednie powiadomienie, że taka sytuacja zaistniała. Dodatkowo pompa wykrywa swoją pracę na sucho, czyli w przypadku rozszczelnienia pompa wykryje swoją pracę na sucho i w czasie rzeczywistym prześle nam odpowiednie powiadomienie o takiej sytuacji. No i oczywiście się wyłączy, żeby nie ulec samozniszczeniu. Dodatkowo jeszcze pompa również wykrywa brak zasilania, czyli utracenie połączenia z naszym routerem Wi-Fi. Jest również opcja zakupienia osobno poza tym zestawem na stronie Sicze zasilania awaryjnego dla naszej pompy, który podpina się bezpośrednio pod kontroler. Jest on w stanie przez 5 godzin utrzymać pompę na 50% wydajności, także jest to świetna opcja w przypadku kryzysowych sytuacji. W aplikacji na telefonie mamy również zaprogramowane ustawienia przepływu naszej pompy, także wedle zapotrzebowania bądź własnego upodobania możemy sobie modyfikować przepływ naszej pompy. Także można zaprogramować, kiedy, w jakiej godzinie chcemy zmienić nasz przepływ. Bardzo fajna funkcja. W przypadku, jeśli mielibyśmy więcej niż jedną pompę, jesteśmy w stanie zaprogramować je tak, żeby każda osobna pompa działała na swoim trybie, albo w przypadku 2 pomp, żeby były ze sobą zsynchronizowane. Tak prezentuje się wnętrze opakowania. Zacznę od tej karteczki tutaj. Jest to zaproszenie do strony i grupy Sicze na Instagramie oraz na Facebooku. Na pewno skorzystam. I przejdziemy do kontrolera. Sam kontroler jest dotykowy i ma 2 możliwości mocowań. Albo na haczyki, albo na taśmę samoprzylepną. Ja skorzystam z tej drugiej opcji, na taśmę samoprzylepną. Jest to opcja wygodniejsza, bezpieczniejsza, nic nie trzeba wiercić. Także tak się prezentuje nasz kontroler.
Pierwsze lewe gniazdo jest przeznaczone dla zasilacza, natomiast drugie gniazdo z prawej strony jest przeznaczone dla baterii zapasowej, którą należy zakupić oddzielnie i jest bardzo dobrą opcją w przypadku zdarzeń losowych, które mogą nastąpić. Następnie mamy osłonkę antywibracyjną na kabel naszej pompy i taką gumkę antywibracyjną na wewnętrzną stronę mokrą naszego magnesu. Tutaj mamy sam zasilacz. Sam zasilacz ma taką fajną opcję. Opcję wymiennych wtyczek, innych niż ta nasza europejska. Także to jest fajne. I nasza sama pompa, tak? Tak się prezentuje w całości razem z magnesem. Tak wam szczerze powiem, że jak na te funkcje, które ona prezentuje, jest naprawdę mała. Przy maksymalnej wydajności 8500 litrów na godzinę jest naprawdę małych rozmiarów. Tutaj mamy możliwość szerokiej regulacji naszej pompy. Nie jest to jak w przypadku innych pomp, na przykład firmy Ecotech, że jest ona skierowana w jednym kierunku. Możemy tą pompę kierować sobie naprawdę pod szerokim zakresem wedle naszych potrzeb. Mamy jeszcze instrukcję anglojęzyczną i mamy również dołączoną instrukcję polską przez naszego dystrybutora Zaufocus. I ta magiczna, tajemnicza karteczka to jest informacja, że nasza pompa przeszła kontrolę jakości, szczegółową kontrolę jakości, także jak coś będzie się nie zgadzać, to należy podać tą karteczkę w środku i oni już odpowiednio zajmą się tym nieszczęśnikiem, który dopuścił jakiś wadliwy produkt do obiegu. Zamocuję z Wami jeszcze tą podkładkę antywibracyjną na magnes i idziemy montować to do naszego reefera. Zdejmuję ten magnes. Tak strasznie silny jest. Montujemy tymi wypustkami w stronę szkła. Żeby z każdej strony przylegało odpowiednio. Tak to się prezentuje. I możemy dołączyć nasz magnes. Wszędzie sygnowany jest znaczek wieloryba. Okay. Kurczę, magnes jest taki mocny, że to aż to szok. Ok, to możemy iść mocować to do naszego reefera. W tym odcinku to było na tyle. Pojawi się jeszcze osobny filmik z uruchamiania pompy Siche Xtreme SDC, a w następnym odcinku będziemy mówić o Waveboxie. Jeśli podoba Ci się content, zapraszam do subskrypcji, dawania łapek w górę. No i z mojej strony to tyle. Hejka.